Dzień dobry. To ja się zajmę kompostownikami. Marta mówi, że to pilne. Ładnie tu oczyściła. Natomiast to, co trzeba zrobić, i to pewnie będzie widać w tej drugiej kamerze, to wyrównać ten teren, bo ciężko byłoby mi tu wyrównywać to w inny sposób. A jest tu spora różnica, bo między tym punktem a tamtym punktem jest pewnie pod metr. Także niestety trzeba tu się wkopać, trochę tą ziemię poprzerzucać, z grubsza wyrównać, no już bez przesady, od tyle, żeby dało się je w miarę równo ustawić. Bio! Wysprzątanie stodoły dało mi dostęp do bocznego pomieszczenia i wreszcie mogłem tu pogrzebać i poszukać skarbów. Tu na pewno jeszcze jest sporo żelastwa, ale dzisiaj się już to nie będę bawił. Natomiast pokażę Wam, co udało mi się stąd wyciągnąć. Ale może zacznijmy od wózka. Więc znalazłem taki wózek na drewnianej gondoli. Niestety nie ma on oznaczeń, więc nie wiem, jaka to jest firma, jaki to jest producent. Natomiast ma on na pewno sporo lot. Był intensywnie również używany, na czym najlepiej świadczą chociażby te elementy mocujące. Tu się zachował jeden oryginalny pasek, chyba oryginalny pasek, ale już nawet mocowany na gwoździu. Natomiast tu widać, że było to łatane w różny sposób, tak żeby jak najdłużej ten wózek służył. Ciekawe znalezisko. Trochę mam tylko kłopot, co z nim zrobić. No nie będę wyrzucał. Znalazłem również sporo takich elementów metalowych. Również głównie są to elementy odwozu, ale na przykład to, powiem Wam, że nie wiem, do czego służyło. Wygląda to jak jakiś element ozdobny, ale raczej miało jakąś funkcję. Jakoś to kojarzę, ale no nie mam pewności. Znalazłem kielnię. I to są też takie elementy odwozu, które znajdowałem już wcześniej. Znalazłem też dziecięce buciki. Tu jest taki sandał. I to jest akurat firma Kajtuś. No i fajne są te, bo tu jest akurat komplet. Takie również zapinane, na dole sznurowane, a wyżej na takie szlufki, zasuwki. I tu jest firma Borstel. Brzmi z niemiecka. Ocieplane, krzewiczki eleganckie i tu mam komplet. Znalazłem również trochę garnków, miskę i 2 wiaderka dla Marty. Pewnie się ucieszy, będzie miała na doniczki. Tu natomiast
Znalazłem fragment mechanizacji. Jest to nawet obracający się silnik bądź prądnica. Niestety nie ma nazwy producenta, ma jakieś punce. Czyli mamy punce, mamy oznaczenie E01 020-K i taką jeszcze jedną puncę. I to takie samo oznaczenie jest z drugiej strony tego silnika bądź tej prądnicy, ale no jest to duża prądnica. Może ktoś wie, co to jest za urządzenie, a jest z fragmentem też mocowania. Z ciekawostek znalazłem też takie osłony. Osłony boczne, które mi kojarzą się z osłonami do motocykla, ale mogę się mylić. I pług konny, już mocno przeżarty. Myślę, że to też ma już swoje lata. Znalazłem kilka worków, w których znajdują się resztki po pierzu. Ciekaw jestem, po co to było przechowywane. Czy to miało jeszcze do czegoś służyć? Bo w jednym worku jest po prostu pierze, więc zakładam, że zostało one zebrane do wypełnienia jakiejś poduszki i czekano, aż zbierze się tego więcej. Ale po co zostało zachowane to? Nie wiem. A to najciekawsze chyba znalezisko z tamtej części stodoły, czyli żarna. Niestety nie są kompletne. To jest tylko kamień, który chyba nazywa się leżak. Natomiast brakuje drugiego kamienia, który miał większy ten otwór w środku, czyli bieguna. Nie znalazłem niestety tego górnego kamienia. Może jeszcze gdzieś go znajdę. Swoją drogą odważni gospodarze, bo to urządzenie na pewno ma ze 100 lat. Myślę, że ma więcej. A zarówno w I wojnie światowej, a już szczególnie w II wojnie światowej Niemcy zabraniali posiadania takiego urządzenia. Było to karane wywiezieniem do obozu koncentracyjnego bądź rozstrzelaniem. Niemcy wychodzili z założenia, że wszystko ma być oddawane w ramach kontyngentów i ma służyć Niemcom, ich armii. I nie życzyli sobie, żeby Polacy posiadali takie urządzenia i mielili ziarno i pozyskiwali w ten sposób mąkę. Także odważni gospodarze. To urządzenie jest o tyle ciekawe, że nie do końca rozumiem, dlaczego na wrzecionie jest ten element. On jest umocowany tu na łożysku w takiej poziomej listwie. Ta listwa nazywa się babą. Ona służyła do tego, że wkładając tu odpowiednio kliny, można było podnosić przez wrzeciono, które biegnie tu, przez to wrzeciono. Tu był taki element metalowy najczęściej, który nazywał się paprzyca. I ten element metalowy powodował, że ten górny kamień można było regulować jego wysokość i odpowiednio do tego uzyskiwać mąkę o różnej, nazwę to, gramaturze, czyli albo mąkę do wypieków, albo tak zwaną śrutę dla zwierząt. Natomiast tak jak powiedziałem, no i mąka w trakcie mielenia wysypywała się tu. Tu zostało to już, tak widzę, później obrobione jakąś folią. Tu brakuje mi jeszcze kilku elementów, bo ewidentnie te wcięcia, jak i z tej strony i tam głębiej jest mniejsze, do czegoś służyły. Niestety tych elementów nie znalazłem. No i to koło, bo jest to koło obite w taki ciekawy sposób krótkimi listewkami. Czy była to jakaś forma napędu? Może tutaj szedł dalej pas, w jaki sposób napędzano ten górny kamień, biegun tym kołem? Tego nie wiem. Może ktoś wie i zna zastosowanie tego dolnego kółka. Byłbym wdzięczny, jakbyście podzielili się tym ze mną w komentarzu. No i ostatni element, który znalazłem z takich ciekawszych, to tył i przód łóżka. Mam tylko te dwa elementy. Ten jeden niestety niekompletny. Brakuje boków.
To są miejsca, w których mocowano te boki na takie zatrzaski. Ten wygląda całkiem solidnie. Może dałoby się z tego zrobić jeszcze łóżko. Tak wygląda to z zewnątrz. Nie jest jakoś bardzo zniszczone. Ładne deski do przemyślenia. Może Marta chciałaby mieć takie łóżko. Zastanawiałem się, jak w sensowny sposób zrobić, żeby można było przyczepić przyczepkę. Kombinowałem, a okazało się, że za chyba 50 zł kupiłem taką kulkę nakładkę właśnie dokładnie pod przyczepę, którą będę mógł tu zainstalować. W ten sposób. No i trochę ta podkładka tylko przydałaby się podkładka jakaś. No nie znalazłem podkładki, ale znalazłem taki element, który za podkładkę może służyć. Widzę, że ciężko będzie to podnieść. Może uda się wjechać. Dobra. Pewnie się dziwicie, czemu nie podciągałem, nie podnosiłem tej przyczepy na tym kółku. No niestety popsuł się tutaj mechanizm, muszę to rozebrać i zespawać śrubę. Ale okej. Trochę za wysoko ta przyczepa uniesiona, ale jest okej.
No wiosna, wiosna. A, i uciekł. No dobrze, słuchajcie, to ja osiągnąłem to, co chciałem. Zmieściła się kosiarka, zmieściła się też przyczepa. Szczególnie ważne, że mam na niej jeszcze sporo wody i chciałem wjechać jednak tu do stodoły, żeby ta woda mi nie zamarzała. No i jest tyle miejsca, że tak na moje oko ten traktorek tu spokojnie jeszcze się też zmieści. Zmieścił się, tylko jak ja teraz po was pójdę? Ale was sobie ustawiłem. Ops! No i super, zmieścił się traktor. Wszystko się zmieściło. Tak trochę traktor może na styk, ale da się wsiąść i wyjechać, więc nie ma problemu. Jedynie tak patrzę tylko, czy uda mi się wrota zamknąć. Trochę ten dyszel wystaje, ale powinno się dać radę. Tylko najpierw muszę coś zrobić z tymi belkami, ale to później. Dobra, to idę do miejsca, gdzie ma być kompostownik. Piękna pogoda, no słuchajcie, ślicznie. Wystarczy. No i zrobione. A tak z grubsza. To nie apteka. Teraz trzeba tu będzie zrobić bloczki i postawić te skrzynie kompostownika, ale to pewnie za tydzień, jak nawet nie za dłużej, bo do domu muszę wrócić, fryzjera odwiedzić, trochę pomieszkać w normalnych warunkach. Jestem na środowisku. Chodź malutki, zobaczymy, co tam pan zrobił w miejscu, gdzie ma stanąć kompostownik. A właściwie w miejscu, gdzie mają stanąć dwa kompostowniki. Idziemy. Jest jakby równiej. O, tu widzę, że się wciął trochę. Tak nawet na dwa szpadle. I placyk jest równy, ale tutaj przed wyrównanym miejscem jest za duży skos. Tu jeszcze tu będzie mi ciężko podjeżdżać taczką. Więc chyba trzeba by jeszcze obniżyć ten równy placyk. I dopiero budować kompostowniki. To jak już będę miała nowe kompostowniki, to będzie można ten usunąć i tu zrobić taką ładną alejkę
wzdłuż tych grządek. No i można by pomyśleć o tej części, bo na razie ta część jest tak po macoszemu traktowana i pozwalam to rosnąć wszystkim możliwym roślinom, które mają na to ochotę. A może warto byłoby w tym miejscu też założyć grządki i aż do stodoły usunąć jeżyny. Tam oprócz jeżyn rosną też piękne róże. A może jakbym usunęła jeżynę, to i róże by odżyły i kwitły. No ale to jeszcze trochę, to chyba trochę większe wyzwanie niż usunięcie jeżyn z tamtego fragmentu pod kompostowniki, bo tu będzie mocno pod górę, jeżyny wyższe ode mnie, no i powierzchnia dużo większa. No zobaczymy, czy się z tym zmierzę. To rabatka, którą zakładałam jesienią. Widzę, że już powschodziły i to tak całkiem sporo. Na kilka centymetrów powschodziły już żonkile. Ale czy jeszcze wzejdzie ich więcej i czy wzejdą krokusy, to nie wiem, bo widzę tutaj sporo otworów do jakichś norek. Pewnie tutaj mieszka sporo gryzoni. Także być może moje cebulki stały się ich stołówką. No zobaczymy. Fajnie przezimowała tutaj malwa, ale chyba... A, jest i druga. To jest... Co to jest? No firletka przecież. To są goździki. A tu naparstnice. No i gdzieniegdzie wsadzałam właśnie żonkile. O, tutaj też widać sporo wychodzi. Tutaj też jakaś grupka wychodzi. No i te krokusy. Ale jeszcze ich nie widać. A to co? Czy ten ząbek czosnku, to spory ząbek czosnku, nie powinien być w tej grządce? Jakaś mysz albo inna nornica go wyciągnęła i wyrzuciła tutaj? Ciekawe. Hej malutki, gdzie tam wlazłeś? Ile mam tu słomy. A ty kocie skąd się tu wziąłeś? Tam byłeś, tak? No jasne, dopiero przyjechaliśmy. Więc i kot musi zajrzeć we wszystkie zakątki. A tu masz tu buszowania kocie w tej mysianie, w tej słomie. W stodole. To jeszcze rzut oka na staw. A to drabinka z naszego basenu. Stara drabinka, no ona mi się nie podoba, ja jej nie chcę do stawu. Wolę jakąś drewnianą. No tak. Na stawie woda wygląda na niezamarzniętą, ale chyba tak nie jest. Tak, zamarznięta. Nie wiem wprawdzie jak mocno. Nie, cieniutki lód. Oj, jak grubości szkła. Także można będzie zrobić przerębel i morsować, ale to chyba w niedzielę. Już nie dziś, bo za chwilę się zrobi ciemno. A przyjemniej będzie morsować w słońcu. No dobra, to jeszcze póki widno, przejdźmy się do lasu. Idziesz? Dobry pies. Dobry pies. Oj, Gulliver coś poślizgnął. Co tam się stało, piesku? Ten kikut zostawiamy.
Niech sobie tutaj stoi. Może służy jakimś ptakom za dom. Tak. Chodź, bo pieski już poszły. Gdzieś mi się towarzystwo rozlazło. Kocie, jesteś tu? A, jest tam. No proszę, wycieczki. Trzymajmy się razem. Chodźcie. Nie złaź tam, nie złaź. Szukam możliwości zejścia do tego wąwozu, ale chyba nie ma jakiejś łagodniejszego zbocza. Au. O Jezu, kochany. Ale się wystraszyłam, wypłoszyłam. Bażanta zza pleców mi wyleciał. O, sorry. Wracamy, kocie, co? No to nie ma co płoszyć bażanta i tak dalej. Tylko gdzie są psy? Hej, malutki, co robisz po drugiej stronie? Ciekawostka. O, tu jaka piękna dama. No i bardzo dobrze. Dzięki temu w górnej części strumienia troszkę więcej wody zostaje. No i super. Kolejne spiętrzenie wody. Długi spacerek, co pani zrobiła? Długi spacerek. No właśnie, już wracamy. Gulliver już pewnie dawno wrócił. To prowadź. Dobry. Chodź, Kituś, chodź. Chodź tędy, już tędy chodź. Nie? Po swojemu. Chodź, dzieciaku, koniec tego wszystkiego. Dobranoc.